Będziemy mieli bardzo dużo Bill Blasterów i jeszcze więcej, szczerze mówiąc, Bullet Billy. Mamy takie piorunochrony, które zabezpieczają Mario przed potencjalną śmiercią. Mamy zmienione te wyrzuty kolców, one trzykrotnie strzelają. I uwaga. Trzeba patrzeć dobrze na te bomby i unikać. Siemanko moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu z Mario Forever Roman Worlds. Coraz mniej światów rzymskich nam zostało do ukończenia tej całej gry. Inna sprawa, że ja nie pokazywałem wam wszystkich światów rzymskich Mister Przemistrza. Wyszedłem z założenia, że warto pokazać jednak te światy, które są bardzo trudne, ciekawe, i oryginalne, więc jeśli jakiś świat przeoczyłem, to sorki, ale jednak to jest zabieg, który jest celowo i uważam, że to uatrakcyjni mój content. Dzisiaj sobie pogramy światy przedostatni rzymski, czyli świat 16, który stanowi swego rodzaju przedsmak przed piekłem, które będzie na nas czekać w świecie ostatnim, tym definitywnie ostatnim, czyli 17, a my już kierujemy swój wzrok w kierunku świata 16, którego motywami są burza, mrok, to są chyba takie słowa, które dobrze odzwierciedlają ten świat, który zawiera 4 poziomy i pierwszy jest moim zdaniem jednym z trudniejszych. Czy najtrudniejszy, to zostawiam każdemu do oceny indywidualnej. Kilof przedostał się nad ekran. No dobra. Nie powinno tak być moim zdaniem, ale okej. Pierwszy poziom jest moim zdaniem jednym z trudniejszych, jeśli chodzi o ten cały świat. Szczególnie po checkpointie będziemy mieli bardzo dużo Bill Blasterów i jeszcze więcej, szczerze mówiąc, Bullet Billy. Czasami będzie trzeba tego unikać jak ognia, a czasami będzie trzeba po prostu skakać po tych Bullet Billach, aby przedostać się na takie miejsca, gdzie bez Bullet Billy po prostu jest to niemożliwe, a teraz mamy szybkie platformy i przede wszystkim bardzo małe platformy. Swoją drogą, jak urósł poziom gry w Mario Forever w ostatnich latach, to jest zdumiewające. Ja pamiętam, jak za dzieciaka grało się przecież w tą oryginalną wersję Mario Forever od Bużol Games, od Michała Buziala-Gdańca. Był taki poziom 6.1 i tam były takie bardzo małe platformy na sam koniec, które spadały i gracze na to narzekali, mówili, że to jest za małe, że nie da się na to trafić, to jest za trudne. Natomiast mam wrażenie, że jak ja gram w te, można powiedzieć, customowe światy od Mario Forever, to ja widzę takie bardzo małe platformy spadające praktycznie na każdym kroku i nie mam żadnego problemu, żeby w to trafić, chociaż kiedyś naprawdę, na pewno były z tym duże problemy, ale to też pokazuje, jak poziom gry w Mario Forever poszedł do góry. To jest dla mnie imponujące. I teraz czekamy na co najmniej jednego Bullet Billa, dostaliśmy nawet 2. Trzeba właśnie po czymś takim skakać. Mamy trampolinę, nie jest ona oczywiście niezbędna, ale skorzystam z usług właśnie czegoś takiego. Czekamy na odpowiedni moment. Dałem się zranić. I teraz mam wyczyszczone miejsce. Dobra, to nie jest absolutnie łatwy moment. I tutaj potrzebujemy tak oraz tak. Dobrze. Od góry staramy się oczywiście rozwalać tych Bullet Bill Bro. Tak. I tak. Better turn off X-Scroll before jumping. Tak, rozumiem to. Są gracze, którzy grają na co dzień z X-Scrollem. Ja akurat wolę, kiedy Mario jest wyszutkowany, jeśli chodzi przynajmniej o poziom. Natomiast jeśli mamy X-Scroll włączony, to te Bill Blastery zaczną strzelać wcześniej. A jak zaczną strzelać wcześniej, to Bullet Bille będą na tyle nisko, że Mario nie da rady tego po prostu przejść speedrunem. A akurat Roman Worlds ma możliwość włączenia i wyłączenia X-Scrollu w dowolnym momencie. Wystarczy kliknąć prawie przycisk myszy i mamy tutaj całe menu, które oferuje bardzo dużo możliwości. Świetna opcja moim zdaniem. Brakuje czegoś takiego, jeśli chodzi o inne wersje Mario Forever, bo z reguły ustawienia typu dźwięk, efekty, czy właśnie X-Scroll, czy język, to było możliwe do wyboru ewentualnie z poziomu menu głównego. To była jedyna możliwość, natomiast tutaj możemy to zrobić dosłownie w każdej chwili. Taka dygresja, ale uważam, że jest to bardzo dobra rzecz, jeśli chodzi o Mario Forever Roman Worlds. A my już koncentrujemy się na poziomie drugim. Mamy znowu ten piękny efekt burzy. Bardzo mi się on podoba. Ale przede wszystkim mamy takie piorunochrony, które zabezpieczają Mario przed potencjalną śmiercią, ponieważ kiedy ten licznik w lewym dolnym rogu dobiegnie końca, to oczywiście Mario, jak nie dotknie piorunochronu, to zginie. Dobra, trudny moment, ponieważ mieliśmy 2 Hammer Bro bez żadnych cegieł.
Tu jest power up konkretnie. Fire Flower, ale nie mam Fire Flowera, ponieważ jednocześnie dotknąłem kolca. To był ewidentny błąd. I tutaj mam piorunochron. Już czas dobiegał końca, więc musiałem się ratować. Tak. I tak. I mamy Boomerang Bro. Co prawda ten potwór... Znaczy potwór... Przeciwnik właściwie pojawił się już w świecie 14, którego nie nagrywałem. Może powinienem nagrać, możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle. Teraz poczekam po prostu, ponieważ mamy roślinkę, która strzela wokół własnej osi. To było niepotrzebne. Też mogłem uniknąć tego ataku ze strony piranii. Mamy checkpoint i tutaj w dość trudnym miejscu jest grzybek i trzeba od razu skoczyć. Troszkę może nam burza przeszkadza i ten błysk. I teraz... Udało się! Dobra. Na szczęście jest duża tolerancja, jeśli chodzi o piorunochron. Możemy stać troszkę nawet obok tego piorunochronu, a będziemy bezpieczni. Nawet możemy coś takiego robić. Możemy skakać nawet, byleby nie być nad piorunochronem, bo wtedy już gra nam nie zaliczy tego, że jesteśmy safe. Ponownie Boomerang Bro. Boomerang Bro oczywiście widzieliśmy w innych też fangame'ach Mario Forever, natomiast Mr. Przemysł zmienił zasadę ich działania, która osobiście mi się bardziej podoba. Widziałem na przykład Boomerang Bro w światach Chrisa, chyba w polskich światach było coś takiego, ale tam bardzo chaotycznie, jak Hammer Bro praktycznie strzelali te Boomerang Bro, natomiast w rzymskich światach mamy coś takiego, że rzuca boomerangiem, ten boomerang wraca i dopiero wtedy Bro rzuca jeszcze raz tym boomerangiem. Zdecydowanie wolę coś takiego. Nie jestem pewien, ale Boomerang Bro chyba też nie potrafi w powietrzu rzucać. Czyli jeśli jest w powietrzu, to dopiero kiedy opadnie i ma tę animację, to wtedy rzuci, ale nie ma 100% pewności. Poziom zakończony, miałem oczywiście alert o tym, że powoli zbliża się koniec timera, ale wszystko na spokojnie. Poziom drugi, jeśli chodzi o level design, bardzo spoko, podobał mi się, zresztą pierwszy też był przyjemny. I pora na czołgi. Jeśli ktoś zerknie na ten poziom od razu, to pomyśli sobie zwykły autoscrollowy poziom czołgowy w Mario Forever, no bo mamy czołgi, mamy nawet muzykę, która kojarzy się z tymi czołgami od Bujool Games, czyli Apoplexy Tanks, więc no, teoretycznie nic nowego, natomiast ten poziom będzie mieć stopniowo przyspieszający autoscroll, a po drugie mamy zmienione te wyrzutnie kolców, one trzykrotnie strzelają i te kolce spadają znacznie szybciej. Tutaj mamy Starmana, on może nam bardzo pomóc, ponieważ mamy dość trudny moment, mamy takie 3 kolczatki i dopiero tutaj mamy pierwszego power-upa, moim zdaniem troszkę za późno, zważywszy na to, jak wygląda ten etap. Dobra. Ale to, że strzela to 3 razy, jakoś nie uważam, że było to przesadą utrudnienie. I widzicie, autoscroll troszkę jest przyspieszony. Tutaj wiadomo, co trzeba zrobić. Dokładnie tak. Teraz pomiędzy firebarami. No już mam doświadczenie ze świata 15, gdzie było od groma firebarów w tym etapie zamkowym. Dobra, Louis. A wezmę to Louis. No dobra, mamy checkpoint i teraz autoscroll jeszcze bardziej przyspiesza. Ładam do wybicia, całkiem prosty. Teraz tak. Mamy też armatki, które strzelają prosto w Mario, ale uważam, że to też nie jest jakiś trudny przeciwnik. Teraz tak. I uwaga. To strzela miliard razy, ale proszę mi wierzyć, to jest naprawdę proste. Tylko, żeby się nie zaklinować, nie zaklinowałem się. Teraz tak. Chyba jeszcze bardziej przyspieszyło. Książkowo ukończony poziom, bardzo ładnie mi poszło, nie sądziłem, że tak fajnie mi to pójdzie. Oczywiście jest to etap trudny, ale uważam, że najtrudniejszy był sam początek, kiedy pierwszy power-up pojawił się późno. Natomiast ten autoscroll szybszy moim zdaniem jest łatwiejszy niż wolniejszy. Takie jest moje skromne zdanie. Ale jeszcze jeden poziom, właściwie jeszcze jedna walka z bossem i pytanie, czy biorę Fire Flowera, czy zostaję z Louis'em? Chyba wezmę Fire Flowera. To jest jedynie walka z bossem, a tym bossem będzie Wario. Bardzo mi się podoba to, że mamy
w takich fangame'ach Mario Forever odniesienie do oryginalnego lore, jeśli chodzi o Super Mario. Fajna rzecz, bo chyba w Mario Forever jeszcze nie było Wario w ogóle. I jeszcze taka ciekawostka, jeśli gramy Luigi, bo w Roman Walls jest możliwość wyboru postaci, to zamiast Wario będzie Waluigi. Miły detal. Natomiast sama walka chyba nie jest przesadnie trudna. Wystarczy po prostu uciekać z lewej strony na prawo i z prawej do lewej. On rzuca różnymi patternami, jeśli chodzi o te bomby, natomiast trzeba patrzeć dobrze na te bomby i unikać. W mojej opinii jest to łatwa walka, trudniejsza niż w świecie 15, ale dalej jest to łatwe. I otworzyły się wrota, wystarczy nacisnąć po prostu strzałkę do góry i Mario wchodzi. Świat 16 ukończony. To jest, tak jak powiedziałem, dobry przedsmak oraz preludium przed tym, co będzie nas czekać w świecie 17. Mam taką ambicję, żeby nagrać cały świat 17 i przejść tak jak świat 16 bez straty życia. Fajnie wyszedł ten gameplay z przedostatniego rzymskiego świata. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jak zawsze dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym świecie. Możecie zaproponować inny świat, który powinienem przejść i który powinien się dobrze przyjąć. Oczywiście też zachęcam do subskrypcji kanału, tak by nie przegapić takiego kontentu jak ten. No chyba, że nie chcecie, ale też możecie dać suba i nacisnąć dzwoneczek. Wielkie dzięki i do zobaczenia.